A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Siedziba ukraińskiego rządu została trafiona podczas rekordowego rosyjskiego ataku. Premier Japonii zrezygnował ze stanowiska. Europosłowie mają złożyć 2 kolejne wnioski o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej. Amerykańskie służby odeślą do kraju kilkuset Koreańczyków nielegalnie zatrudnionych w fabryce Hyundai'a. Podczas propalestyńskiej demonstracji w Londynie zatrzymano ponad 800 osób. Belgia może użyć wojska do walki z przestępczością gangów narkotykowych w Brukseli. Poniedziałek 8 września to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Siedziba ukraińskiego rządu w Kijowie została uszkodzona podczas rosyjskiego ataku. Rosja w trakcie uderzenia w Ukrainę wykorzystała rekordową liczbę dronów. Ukraińskie władze poinformowały, że pierwszy raz od początku wojny ucierpiał budynek rządowy. Na najwyższych kondygnacjach siedziby gabinetu ministrów wybuchł pożar. Najprawdopodobniej została ona trafiona przez drona. Mer Kijowa Witalij Kliczko twierdzi, że poza nim uszkodzone zostały także budynki mieszkalne. Według sił powietrznych Ukrainy Rosjanie w trakcie ataku w nocy z soboty na niedzielę użyli rekordowej liczby bezzałogowych statków powietrznych. Ogółem nad ukraińskie terytorium nadleciało co najmniej 810 dronów typu Szachet. Dodatkowo rosyjskie wojsko wystrzeliło 13 rakiet manewrujących i balistycznych. Celem Rosjan poza Kijowem były również inne miasta Ukrainy. W atakach ucierpiały m.in. Krzywy Róg, Krzemieńczuk, Zaporoże, Charków, Browary czy Odessa. W pierwszym z nich zniszczona została infrastruktura miejska i transportowa. W obwodzie połtawskim rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie obiekty kolejowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał działania Rosji za bezcelowe zbrodnie mające przedłużyć konflikt, gdy istniała szansa na rozpoczęcie rozmów pokojowych. Po raz kolejny wezwał on społeczność międzynarodową do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. W piątek Zełenski powiedział amerykańskiej stacji ABC News, że nie spotka się w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Odrzucił tym samym propozycję złożoną wcześniej przez Kreml. Premier Japonii Shigeru Ishiba ogłosił rezygnację z funkcji po niecałym roku swoich rządów. W lipcu kierowana przez niego partia liberalno-demokratyczna odniosła historyczną porażkę w wyborach parlamentarnych. Szef japońskiego rządu dotąd odmawiał odejścia ze stanowiska z powodu toczących się negocjacji o zawarciu umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. W piątek osiągnięto w nich znaczący postęp, dlatego w niedzielę Ishiba zdecydował się zrezygnować ze stanowiska. W swoim wystąpieniu stwierdził, że chce oddać władzę nowemu pokoleniu. Portal The Japan Times twierdzi, że w sobotę ustępujący premier Japonii spotkał się z innymi liderami partii liberalno-demokratycznej. Mieli oni nakłonić go do ustąpienia po zaledwie 11 miesiącach rządów. Przed kilkoma dniami ze swoich funkcji partyjnych zrezygnowali inni prominentni działacze ugrupowania. Dzisiaj władze konserwatywnej partii miały przeprowadzić głosowanie nad rozpisaniem przedterminowych wyborów na swojego nowego przewodniczącego. Ich zatwierdzenie oznaczałoby zarazem wotum nieufności wobec Ishiby. Dotychczasowy szef japońskiego rządu od lipca był namawiany do rezygnacji przez polityków własnej partii. Był on obwiniany przez nich o historyczną porażkę w wyborach do Izby Wyższej Parlamentu Japonii. Koalicja partii liberalno-demokratycznej i ugrupowania Komeito utraciła w nich większość. O stanowisko przewodniczącego konserwatystów zamierzają ubiegać się niektórzy członkowie gabinetu Ishiby oraz politycy, którzy przegrali rywalizację w zeszłorocznych wyborach partyjnych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego planują złożenie 2 wniosków o wotum nieufności wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W lipcu udało jej się przetrwać pierwsze tego rodzaju głosowanie. Według telewizji Euronews teraz nad 2 różnymi wnioskami pracują narodowo-konserwatywna frakcja Patrioci dla Europy oraz grupa Lewicy. Europosłowie krytykujący obecną szefową Komisji Europejskiej muszą zebrać co najmniej 72 podpisy, aby w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w tej sprawie. Rzecznik grupy Lewicy Thomas Shannon uzasadnia chęć odwołania von der Leyen jej podejściem do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Skrajna lewica uważa, że niemiecka polityk działa w sprzeczności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a ponadto zgodziła się na umowę handlową z krajami Ameryki Południowej i zachowuje się biernie wobec sytuacji w strefie Gazy. Najprawdopodobniej pod wnioskiem lewicy podpisze się przynajmniej część europejskich zielonych. Zostanie on złożony w październiku. Patrioci dla Europy zapowiedzieli złożenie swojego własnego dokumentu. Nie przedstawiła żadnych szczegółowych planów dotyczących tej kwestii.
Na początku lipca Parlament Europejski zajął się pierwszym wnioskiem o odwołanie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Von der Leyen przetrwała wówczas głosowanie, choć niezadowolenie z jej polityki wyrażali sojusznicy jej Europejskiej Partii Ludowej. Ostatecznie grupy socjalistów i demokratów oraz liberałów z Renew Europe nie poparli wniosku europarlamentarnej opozycji. Amerykańskie służby zwolnią z aresztu kilkuset Koreańczyków nielegalnie zatrudnionych w fabryce Hyundai'a. W czwartek zostali oni zatrzymani podczas nalotu na zakład w stanie Georgia. Rząd Korei Południowej ogłosił w niedzielę zawarcie porozumienia z władzami Stanów Zjednoczonych. Na jego mocy wypuszczonych i odesłanych z powrotem do kraju zostanie 475 obywateli Republiki Korei. Wcześniej Seul wyraził zaniepokojenie i żal działaniami prowadzonymi przez Waszyngton. Agenci federalni zatrzymali południowo-koreańskich pracowników fabryki Hyundai Motor Group w trakcie największej operacji tego rodzaju w historii. Przedstawiciele amerykańskich służb twierdzą, że nalot na zakład był związany z postępowaniem karnym w sprawie nielegalnych praktyk rekrutacyjnych. Hyundai w swoim oświadczeniu podkreślił, że przestrzega prawo i regulacje obowiązujące we wszystkich państwach, w których posiada swoje przedstawicielstwa. Biuro południowo-koreańskiego prezydenta zamierza z kolei podjąć ścisłą współpracę z Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Energii, żeby udoskonalić obowiązujący system wizowy oraz uregulować status obywateli Republiki Korei podróżujących na terytorium Stanów Zjednoczonych. Fabryka koncernu motoryzacyjnego w Elabel w stanie Georgia zaczęła produkcję w zeszłym roku. Wytwarza ona akumulatory do pojazdów elektrycznych. Łącznie w zakładzie zatrudnionych jest prawie 2000 osób, a sama inwestycja kosztowała około 7 miliardów 600 milionów dolarów. Brytyjska policja zatrzymała kilkaset osób biorących udział w propalestyńskiej demonstracji w Londynie. Manifestanci trafili do aresztu za wspieranie grupy uznanej za organizację terrorystyczną. Po zorganizowanym w sobotę proteście zatrzymanych zostało 857 osób, którym zarzucono naruszenie ustawy o terroryzmie obowiązującej od 25 lat. 33 osoby dodatkowo usłyszały inne zarzuty, a 17 z nich zostało oskarżonych o napaść na funkcjonariuszy. Londyńska policja metropolitarna zarzuciła manifestantom wyjątkowo agresywne zachowanie. Policjanci mieli być atakowani przede wszystkim przez grupę ubranych na czarno osób zasłaniających swoje twarze. Według telewizji Sky News większość osób zatrzymanych podczas sobotniego protestu grożą kary do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Demonstracje zorganizowali zwolennicy akcji palestyńskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii zakazało jej działalności na początku lipca, a jego wniosek poparli parlamentarzyści zasiadający w Izbie Gmin. Działacze akcji palestyńskiej pod koniec czerwca mieli zdewastować samoloty w bazie Królewskich Sił Powietrznych, oskarżając RAF o wspieranie Izraela w jego wojnie z Palestyńczykami w strefie Gazy. W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa umożliwił jednej z założycielek organizacji odwołanie się od decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zdelegalizowało grupę zrzeszającą propalestyńskich aktywistów. Resort zapowiada zaskarżenie decyzji Sądu Najwyższego. Belgia może użyć wojska do walki z gangami narkotykowymi. Od początku roku na ulicach Brukseli trwają walki pomiędzy zwalczającymi się grupami przestępczymi. Cytowany przez portal Politico belgijski minister spraw wewnętrznych Bernard Quentin powiedział jednej z gazet, że siły zbrojne Belgii są zobowiązane do obrony integralności terytorialnej kraju. Na ogół żołnierze robią to w trakcie misji na granicach Belgii oraz w innych państwach, ale mogą oni zostać zaangażowani również do działań związanych z problemami wewnętrznymi. Polityk liberalnego ruchu reformatorskiego uważa, że wojna z przestępczością narkotykową związana jest z belgijską integralnością terytorialną. Żołnierze w ramach jego planów mieliby patrolować ulice stolicy kraju w mieszanych zespołach razem z policjantami. Mają oni skoncentrować się na okolicach brukselskich stacji metra oraz na wybranych dzielnicach. Minister obrony Belgii Theo Franken poinformował, że projekt odpowiednich zmian w prawie został już przygotowany. Określił sytuację w Brukseli mianem katastrofalnej. Stolica Belgii od początku roku zmaga się z walkami pomiędzy zwalczającymi się grupami przestępczymi. W sumie na jej ulicach odnotowano już oficjalnie 57 strzelanin, z czego 20 miało miejsce w okresie wakacyjnym. W ubiegłym miesiącu główny prokurator Brukseli Julien Wanil apelował do rządu federalnego o podjęcie bardziej zdecydowanych działań, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Brukseli. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy?
Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.